Kroiłam mango podczas całego naszego wyjazdu. To było moje jedyne zadanie. Więc teraz już jestem ekspertką, pokroję nawet łyżką. Patrzcie, patrzcie. Patrzcie, jaki się tu jeż tworzy. No to będzie po prostu wyżerka na maksa. Jeszcze jemy z takich srilankańskich kubków. Płatki owsiane, żeby było jasne. O, patrzcie, no. No, jak na pokrojone łyżeczką, to nie, w ogóle. Czy nawet gdybyś nożem to pokroiła, to szacun. Restauracja ma bardzo fajny wystrój, taki weselny. Jest to taka restauracja okołolotniskowa. I nasz ostatni bufet kary. Ale wygląda naprawdę apetycznie. Znamy już koncept bufetu kary bardzo dobrze po tym czasie. Więc ostatni raz, co nie? Ostatni raz. I ostatnie EGB, czyli piwo imbirowe. Powiem tak, będę tęsknił za jackfruitem, bo to trudno dostać w Europie, a lubię go. Przypomina mi trochę karczochy w smaku. Przynajmniej podane w taki sposób, a to jest taki dosyć popularny chyba sposób robienia tego, bo już wiele razy taki dostawaliśmy. Jest też smaczny, słodki bakłażan, jest też pikantny bakłażan. Ciekawe, gotowane jajko, które do tego później zostało usmażone, tak z wierzchu. I sałatka z ananasa z pieprza. Naprawdę spoko bufecik. Czy masz coś do dodania? Nie, wszystko dobre, świeże, smaczne. A i do tego jeszcze mamy taką sałatkę z nerkowca. Dobra, to jest bardzo. Bagaże już oddane. Fajna informacja dla mnie przynajmniej jako dla osoby lubiącej samoloty pasażerskie i transport lotniczy jest taka, że zmieniono nam samolot i będziemy lecieć Boeingiem 777, tak zwany 777, jeden z największych samolotów pasażerskich. I to dość nietypowe na tej trasie. Na tej trasie zwykle lata coś rozmiaru Airbusa 320. To jest samolot, który mieści mniej niż 200 pasażerów, od 180 do 190 mniej więcej. Tymczasem my polecimy 777, który tych pasażerów mieści około 400. Więc i to jest tylko jeden lot. W sensie na pojedynczym locie jest taka zmiana. Więc nie wiem, czy to takie zapotrzebowanie w związku z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie, że aż tyle osób próbuje teraz wylecieć ze Sri Lanki, że po prostu musieli podstawić jeden z największych samolotów, jakie mają we flocie. Ja się bardzo cieszę, bo 777 nigdy nie leciałem i to zawsze jakieś fajne doświadczenie. No plus nigdy nie leciałem linią Etihad, a jest to jedna z takich najbardziej luksusowych linii. Co prawda oczywiście lecimy klasą ekonomiczną, ale nawet ten ekonomii jest podobno całkiem komfortowy, więc fajnie. Patrzcie, jaki piękny, jaki wielki. Poznajcie Leszka. Teraz też będzie brał udział we vlogach. A może nie, bo nie wykorzystujemy słoni do pracy. Mimo, że ma siodło. I to jest siodło ozdobne, żeby był piękny. Jest. Nie licząc ogromnego Airbusa 380, to jest największy samolot pasażerski z takich współczesnych. Też już nie jest produkowany. W tej chwili Boeing pracuje nad nową wersją, odświeżoną wersją tego samolotu z bardziej energooszczędnymi, paliwooszczędnymi silnikami i jeszcze nieco powiększonym kadłubem. Natomiast miał wejść do produkcji takiej liniowej już w 2020 roku, jeśli dobrze pamiętam. A do tej pory mają problemy z certyfikacją i w tej chwili pierwsze dostarczone samoloty mają się pojawić dopiero za rok, w 2027. No i wtedy będzie to największy dwusilnikowy samolot w historii, bo w tej chwili jest nim właśnie 777-300R, czyli dokładnie ta wersja, którą polecimy. Patrzcie, co mamy. Jeszcze nie otwierałam, ale... Kurczak z ryżem, babeczka, sałateczka, masełko, I guess, Tak. kawka i soczek. Brał? Nie. Z kuminem? Nie wiem, co to. Smaczny, niewysuszony kurczak w pikantnym sosie, z drugiej strony bakłażan. Naprawdę bardzo smaczne. Ciekawa sałatka, nie do końca wiemy, co to za To jest warzywa. przedziwne, Co to jest? bo ma na sobie kumin. Jakieś takie ciasto z kuminem. Ale już na słodko. Słodkie, ciasto z kuminem. Słuchajcie, wychodzi na to, że gramy przeciwko sobie w Uno. Wylądowaliśmy w Abu Dhabi.
Nie wszyscy są zadowoleni z tego powodu. Udało się pospać na lotniskowych ławkach jakieś, nie wiem ile czasu minęło, ponad 3 godziny chyba. Tracimy trochę rachubę jeszcze przez tę zmianę czasu. Jest ciągle wszystko inaczej. Lot jest już troszkę opóźniony, a przed chwilą zarządzono małą ewakuację całego chyba naszego sektora na lotnisku. Ale przeszliśmy dosłownie, nie wiem, 500 metrów, po czym stwierdzili, że jednak nie. Więc jesteśmy z powrotem i... No i teraz, chyba właśnie zaczęli nas z powrotem wpuszczać do naszej strefy już. Ale i tak już lot jest opóźniony, powinniśmy odlecieć jakieś 20 minut temu. Ale alarm był na szczęście o tyle spoko, że nie było alarmu, po prostu powiedzieli, że ej, idźcie sobie, weźcie tylko paszport. Więc taki był nieprzerażający. No ale i tak to trochę stresujące, co nie? Śniadanko. Omlet z serem. Omlet i fromage. Nie mam pojęcia, która jest godzina, ani co się dzieje. Wydaje mi się, że dla nas taka 13 w Sri Lankańskim czasie. Ale też nie wiem jaka. Tortos Modlin. Tordos. Zimno. Dzisiaj trochę inny posiłek. Niepowtarzalna okazja zjeść trochę pierogów. Tak. Taki etap się trafił na ostatnią część tego połączenia do domu. On już tam stoi. Odprowadzamy Mimi na dworzec. Spędziliśmy teraz 2 dni z moją rodzinką. I Mimi teraz jedzie do siebie. Ja jutro już jadę do Warszawy, potem do Hiszpanii i znowu się nie będziemy widzieć. I to jest bez sensu, bo właśnie byliśmy razem codziennie przez ponad 2 miesiące. I bez sensu. Totalnie bez sensu. No i został.